Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że będę miała okazję mówić dzisiaj o mojej ulubionej poetce, nie kryję tego, mojej ulubionej poetce Wisławie Szymborskiej. Tak się składa, że ulubionej właściwie od czasów szkoły podstawowej. To się bardzo rzadko zdarza. To oczywiście nie znaczy, że ja wszystko w szkole podstawowej rozumiałam w twórczości Szymborskiej, ale były takie elementy, które już wówczas mnie w tej poezji zafascynowały. Może warto przypomnieć kilka faktów z życia Szymborskiej, choć oczywiście nie będziemy tutaj żmudnie przedstawiać biografii poetki. Chciałabym tylko kilka kwestii Państwu na początek zasygnalizować. Szymborska to poetka urodzona w 1923 roku, która zmarła w 2012 roku. To poetka właściwie przez całe swoje twórcze życie związana z Krakowem i ten Kraków był dla niej rzeczywiście nie tylko egzystencjalnie, ale również artystycznie bardzo ważny, ponieważ w ogromnej mierze ją ukształtował. To poetka, która, i to ma już ogromne znaczenie w jej twórczości, w swojej młodości przeszła taką dosyć istotną lekcję na temat tego, jak należy pisać poezję. Przekonała się bowiem, że jej wczesnych wierszy, o których oczywiście tutaj nie będę mówić, właściwie czytelnicy nie rozumieją, bo to były takie wiersze utrzymane jeszcze w konwencji awangardowej, zwłaszcza takiej awangardy Juliana Przybosia czy Pajpera, czyli awangardy krakowskiej, a zatem mówiąc najkrócej, wiersze niesłychanie skomplikowane, językowo bardzo skomplikowane, przypominające bardziej jakieś szarady lingwistyczne niż zwykły język, którym posługujemy się, mówiąc do siebie na co dzień. I Szymborska, odebrawszy tę lekcję własnego niezrozumialstwa, można by powiedzieć, tego, że czytelnicy pytają, ale o co ona właściwie, o czym ona nam właściwie mówi, bardzo zmieniła swój sposób pisania i zaczęła pisać bardzo komunikatywnie. I to ma ogromne znaczenie, bo poezja nie jest najczęściej pisana językiem bardzo komunikatywnym. Szymborska postawiła sobie jakby za cel taki język poetycki, pisanie w takim języku, który byłby niemal dla wszystkich zrozumiały. I to jest wyjątkowe w poezji, nie tylko, jak mi się wydaje, polskiej, ale w ogóle w poezji światowej. Sama w jednym z wierszy napisała, że chciałaby nie skazywać czytelnika na ciężkie Norwidy. To jest oczywiście nawiązanie do naszego poety, wielkiego poety późnego romantyzmu, Cypriana Kamila Norwida, który też pisał w sposób niesłychanie skomplikowany. Szymborska nie. Szymborska trochę próbuje swojego czytelnika traktować tak, jak równorzędnego partnera w rozmowie. Trochę siedzimy naprzeciwko siebie, mówi Szymborska, i ja do ciebie, drogi czytelniku, droga czytelniczko, mówię takie to oto słowa. O czym ja dzisiaj będę chciała w związku z Szymborską do Państwa mówić? Otóż chciałabym mówić o czymś, co wydaje mi się, znaczy szczerze mówiąc, u Szymborskiej wszystko wydaje mi się fascynujące, ale kiedy się zastanawiałam, co chciałabym Państwu zaproponować szczególnego, to chciałabym Państwu zaproponować kilka wierszy Szymborskiej, w których mówi ona o zwierzętach. Nie nawet dlatego, że zwierzęta są dzisiaj tematem stosunkowo modnym, nie dlatego, że rozwija się tak bardzo animal studies czy ekokrytyka, choć to świetnie oczywiście, że te nurty refleksji się rozwijają, ale dlatego, że Szymborska była wyjątkowo wrażliwa na zwierzęta wiele dziesięcioleci temu już. Wydawało jej się, że los zwierząt jest równie ważny, a może czasami nawet bardziej, jak los człowieka.
Dlaczego bardziej? Dlatego, że to my, ludzie, czasami możemy sprawić, żeby ten los zwierząt był znacznie lepszy niż jest. I jak mówię, wybrałam kilka wierszy i teraz je Państwu pokrótce przedstawię, pokazując też pewne specyficzne cechy poszczególnych tekstów i zmiany, jakie pomiędzy nimi zachodzą. Jednym z pierwszych wierszy, w której pojawiają się zwierzęta, jest wiersz zatytułowany Dwie małpy Bruegla. On nawiązuje zgodnie z tytułem, do obrazu wielkiego niderlandzkiego mistrza malarskiego Bruegla właśnie. Na tym obrazie widzimy dwie małpy, które siedzą naprzeciwko siebie w takim wykuszu okiennym i są skowane bardzo grubym łańcuchem. Są zatem uwięzione. Jak Szymborska o tym pisze i po co o tym pisze? W jakim celu? Jakie nadaje znaczenia temu obrazowi? Pisze tak. Tak wygląda mój wielki maturalny sen. Siedzą w oknie dwie małpy przykute łańcuchem. Za oknem fruwa niebo i kąpie się morze. Zdaję z historii ludzi. Jąkam się i brnę. Małpa wpatrzona we mnie ironicznie słucha, druga niby to drzemie. A kiedy po pytaniu nastaje milczenie, odpowiada mi cichym brzękaniem łańcucha. Wiersz powstał w wyjątkowym momencie, jeśli chodzi o historię Polski. Powstał po 1956 roku, który był takim rokiem przełomowym, rokiem rozrachunku z ustrojem komunistycznym. I oczywiście takie wtedy niósł przede wszystkim sensy. Widzenie świata ludzi z perspektywy zwierzęcej pokazywało, jak niewolimy innych, my ludzie, i jak sami wzajem się niewolimy. Ale teraz, po upływie od 1956 roku, no już kilku ładnych dziesięcioleci, on nabiera jeszcze innych, można by powiedzieć bardziej uniwersalnych, bardziej egzystencjalnych znaczeń. Bo oto widzimy, to się chyba każdemu z nas czasem zdarza w jakichś snach, koszmarach, że śni nam się egzamin maturalny, do którego najczęściej nie jesteśmy najlepiej przygotowani. Ja przynajmniej miewam czasem takie sny i potem, kiedy się budzę, oddycham z ulgą, że to był tylko sen. W tym wierszu małpy uświadamiają nam, jak jesteśmy wyjątkowo okrutni wobec losu innych istnień niż ludzkie. Że tak naprawdę zniewolenie małp, zniewolenie innych zwierząt, czego tutaj metaforą w wierszu jest oczywiście łańcuch, to jest pokazanie jakiegoś bestialstwa człowieka. To, jak bardzo człowiek ma potrzebę dominacji, ale dominacji poprzez przemoc nad innymi istotami. I bardzo istotne jest w tym wierszu to, że poetka przyjmuje tutaj sposób widzenia zwierzęcia, bo to zwierzę nas ocenia w tym tekście i ono wystawia nam bardzo, bardzo fatalną ocenę z tego egzaminu dojrzałości. Kolejny tekst, na który chciałabym zwrócić Państwa uwagę, którego nie będę odczytywać, ponieważ on jest dosyć długi, to jest wiersz Tarsjusz. Chyba nie wszyscy z nas wiedzą, jak wygląda tarsjusz. To jest bardzo malutkie zwierzątko, które mieści się właściwie na palcu i które tak jest zbudowane, że właściwie widać przede wszystkim jego oczy. Takie wytrzeszczone, dwa piękne, wielkie oczy. I to zwierzę w tym wierszu mówi do nas, mówi do człowieka. Mówi, że dziękuję za to, że nie będzie na nic przerobione. Że jest zbyt małe, żeby można je zjeść, ale jest też zbyt małe na to, żeby można było jego skórę przeznaczyć
do, nie wiem, wytworzenia jakichś futer, czy choćby skrawka takiego futra. To jest bardzo gorzki wiersz, pokazujący też przemoc człowieka nad innymi istnieniami. Dlaczego wybrałam te zwierzęta? Po pierwsze dlatego, że pojawiają się w nim właściwie troje bohaterów, które są małpami. Tarsiusz też jest małpiatką. A to jest ulubione zwierzę Szymborskiej. Zwierzę, z którym lubiła się fotografować, które było jej najbliższe. No, może trudno się dziwić, bo też chyba najbliżej nam w takim łańcuchu gatunkowym właśnie do wszelkich zwierząt małpopodobnych. A teraz zupełnie inny przykład. Tamten traktuje o przemocy, ten będzie traktował paradoksalnie o ratunku. To bardzo znany wiersz Szymborskiej, uchodzący niemal za wizytówkę jej twórczości poetyckiej, a zatytułowany Radość pisania. Zrobię trochę rzecz, której nie powinno się teraz robić, bo trochę go opowiem, a trochę go przeczytam, żeby nam się tutaj więcej jakby elementów tego tekstu zmieściło. Zaczyna się ten wiersz tak. Dokąd biegnie ta napisana sarna przez napisany las? Czy z napisanej wody pić, która jej pyszczek odbije jak kalka? Dlaczego łeb podnosi? Czy coś słyszy? Na pożyczonych z prawdy 4 nóżkach wsparta spod moich palców uchem strzyże. Początek jest zatem aktem kreacji, aktem pisania przez poetkę tego wiersza. Powołany zostaje do istnienia świat, w którym jest jakaś sarna, w jakimś lesie, która sobie dokądś biegnie, a może właśnie pije wodę z jakiegoś źródła czy z jakiegoś strumienia. Jest trochę sielankowo, ale za chwilę ta sielanka zostanie zburzona, bo pojawią się w tym świecie, który powstaje na papierze, a zatem jest tworzony na naszych oczach, myśliwi, którzy na tę sarnę zaczną polować, którzy będą przykładać do swoich oczu broń i będą w tę sarnę celować, a nawet wypuszczać już w jej stronę kule z tych karabinów. I co się stanie dalej? Stanie się to, co się zazwyczaj nie dzieje na prawdziwym polowaniu, a polowanie zresztą Szymborska uważała absolutnie za barbarzyństwo. Uważała, że jest to potworny, diabelski wynalazek, z którym należy oczywiście współcześnie, bo no, kiedyś to była niezbędna jakby rzecz do utrzymania się przy życiu, do zdobywania pożywienia. Natomiast teraz należy z tym skończyć. I co zrobi Szymborska w swoim wierszu? Dokona rzeczy cudownej. Wstrzyma kule, które już lecą w stronę sarny. Zatrzyma je i co się stanie? Sarna ocaleje. A Szymborska powie o swoim geście kreacji, że właściwie będzie miała taką potrzebę zapanowania nad czymś potwornym, że to będzie jej akt zemsty na tych, którzy chcieliby zabić żywe stworzenie. Proszę zauważyć, jak to zwierzę jest dla Szymborskiej istotne. Właśnie sarnę i scenę polowania wybrała Szymborska, żeby pokazać nam, że akt twórczy może tutaj wstrzymać śmierć. Przecież mogła wybrać jakiś inny przykład, nie wiem, pociągi, które jadą na siebie, mogłaby zatrzymać, albo dziecko, które właśnie spada z jakiegoś mostku. Nie, wybrała sarnę, bo istnienie zwierzęce wydało jej się równie ważne, jak istnienie ludzkie.
Nie mogę nie powiedzieć jeszcze o jednym wierszu, chyba najpopularniejszym wierszu Szymborskiej i najbardziej poruszającym, w którym głównym bohaterem jest zwierzę. To jest oczywiście wiersz zatytułowany Kot w pustym mieszkaniu. Wiersz powstał po śmierci wieloletniego partnera życiowego Szymborskiej, znakomitego zresztą pisarza, prozaika Kornela Filipowicza, który miał kotkę. I to była taka kotka bardzo zaprzyjaźniona również z Szymborską. Świetnie się znały, świetnie się rozumiały. I kiedy Kornel zmarł i Szymborska poszła do tego mieszkania i była tam ta kotka w tym pustym mieszkaniu, to napisała o tym taki wiersz. Teraz go przeczytam. Umrzeć? Tego się nie robi kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany, ocierać między meblami, nic niby tu nie zmienione, a jednak pozamieniane, niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane i wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze, coś się tu nie odbywa jak powinno. Ktoś tutaj był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało, przez półki się przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło, nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech no on tylko wróci. Niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku, na bardzo obrażonych łapach. I żadnych skoków, pisków na początek. Jak Państwo słyszeliście, to bardzo przemujący zapis rozpaczy po śmierci, odejściu bliskiej osoby. Fakt, że Szymborska przyjmuje tutaj taką wyobrażoną kocią perspektywę, jest bardzo przejmujący. Wcale się w ten sposób nie dokonuje złagodzenie bólu po odejściu tej najbliższej osoby. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Następuje wyjątkowo intensywna kumulacja tego bólu. Pokazanie, czym jest takie doświadczenie dla kota, sprawia również to, że mamy poczucie, że to jest jeszcze boleśniejsze doświadczenie dla nas, którzy byliśmy najbliższą osobą dla człowieka, którego już nie jest. To wymaga, żeby tak napisać z perspektywy jakiegoś zwierzęcia o odejściu człowieka, przyjęcia zupełnie innego sposobu widzenia. Po pierwsze, zrównania doznań człowieka i doznań kota, a po drugie, wymaga chyba czegoś jeszcze ważniejszego, co cały ten proces umożliwia, a mianowicie uruchomienia szczególnej empatii. Empatii, którą można by nazwać taką współczującą wyobraźnią. To współczucie musi być ogromne, aby wyobraźnia człowieka była w stanie poczuć to, co czuje zapewne zwierzę. Tak wyglądają różne opowieści Szymborskiej, poetyckie opowieści o zwierzętach. Zachęcam Państwa do poszukiwania kolejnych, bo jest ich jeszcze bardzo, bardzo dużo. Dziękuję bardzo.